Klucz wyszkolono, by latał i walczył jako zgrana czwórka samolotów oraz zestrzeliwał wroga. Lataliśmy w misję i wracaliśmy we czterech. To było prawdziwe zgranie. Zanim dotarli do Korei, nowi piloci F-86 przeszli morderczy trening w Szkole Myśliwskiej Sił Powietrznych w bazie Nellis w Nevadzie. W symulacjach pojedynków zginęło tylu lotników, że złośliwi zalecali rekrutom fotografować rzadki widok flagi, gdy nie była opuszczona do połowy masztu. Nawet niedoświadczeni piloci, którzy trafiali do Korei, przeszli solidne szkolenie. Kapitan Ralph Parr był doskonale przygotowany. Znał dobrze Koreę. W 1950 roku latał w F-80 w misję bliskiego wsparcia piechoty. Po odbyciu stosownej liczby lotów bojowych powrócił do Stanów, żeby poznać F-86. Zasłynął jako wybitny i śmiały instruktor w klasie tych maszyn. Był pogromcą MiGów, aż się palił do walki z radzieckimi pilotami. Latem 1953 roku w 4. skrzydle myśliwskim Parr pokazał, ile jest wart. 4 F-86 atakują 16 nieświadomych pilotów MiGów. Vermont Garrison, dowódca klucza, ma ostrzelać wroga. Ralph Parr liczy, że przełożony jeszcze się wstrzyma. Chciałem, żeby poczekał, aż zajmę pozycję. Nie mogłem użyć radia, bo wróg by się zorientował. Dowódca nie czekał. Jeden z MiGów oberwał, zrobił pół beczki i zanurkował. Garrison siadł mu na ogonie, ściął łup i był tuż za nim. Garrison spodziewał się łatwego łupu. Ruszył za dymiącym MiGiem, a za nim jego skrzydłowy. Nagle usłyszałem przez radio głos Garrisona. Nie mógł oddać strzału. Trafiony MiG jest tutaj. Garrison, któremu zacięły się KM-y, tam. Nagle do walki włącza się dowódca eskadry MiGów. Chce ratować trafioną maszynę. Dowódca grupy 16 MiGów szybko zawraca, leci wprost na Garrisona i jego skrzydłowego. Śmiały manewr zaimponował Parrowi. Już to robił. Miał wielkie doświadczenie. Parr szybko zorientował się w sytuacji. Dowódcy i jego skrzydłowemu grożą działka dowódcy MiGów. Parr chce odstraszyć śmiałego pilota. Wykonuje ostry zwrot w lewo. Krew odpływa mu z głowy. Skafander przeciwprzeciążeniowy szybko reaguje. Uciska mu brzuch jak imadło. Choć MiG jest poza zasięgiem, Parr puszcza krótką serię, żeby uciekł i zszedł z ogona dowódcy. Osiąga swój cel. Wróg skręca. Parr rusza w pościg, szukając dogodnej pozycji do strzału. Uczepiłem się MiGa. Był 500 metrów przede mną. Widziałem go w celowniku. Mierzyłem w kadłub. Szykowałem się do strzału, gdy zaczął robić zwody. Dopiero po 6 minutach pojedynku padły pierwsze strzały. Dowódca MiGów okazał się Honczem, wybitnym pilotem. Gwałtownie rzuca swoją maszyną na lewo i prawo, skręca, obraca się i manewruje. Próbuje wielokrotnych wywrotów i melmanów, żeby pozbyć się wroga z ogona i odwrócić rolę w pojedynku.
Ten czerwony pilot jest doświadczony i nie zamierza umrzeć. Par trzyma się na jego ogonie, ale nie może wycelować. Honcho może uciec i później wrócić do walki. W pewnym momencie nie wiedziałem, czy go dorwę, czy ucieknie. MiG się oddala, ale Sabre ma urządzenie, które przesądzi o wyniku starcia. 30 czerwca 1953 roku. Starcie w Alei MiGów zmieniło się w karuzelę lotniczą rodem z II wojny światowej. Tyle, że prędkości i wysokości były większe. Kapitan Ralph Parr jest na pierwszej linii. Rozpoczęła się zażarta walka 20 myśliwców. 4 były po naszej stronie. Na szczęście dla Parra maszyna, od której zależy jego życie, osiągnęła w 1953 roku najdoskonalszą formę. Wysłane do Korei w grudniu 1950 roku F-86A były doskonale uzbrojone. Ważyły jednak znacznie więcej niż MiGi, a silnik o mocy 22 kN nie pozwalał im wejść na 15,5 tysiąca metrów, tyle ile wynosił pułap MiGa. Radzieckich samolotów było kilka razy więcej niż amerykańskich. W grudniu 1951 roku do walk w Alei MiGów przyłączyło się 51. Skrzydło Myśliwskie. Przeciw ponad 350 MiGom wystawiono już 130 F-86. Nowo przybyłe skrzydło miało na stanie maszyny F-86E, pierwsze Sabre'y o regulowanym nachyleniu statecznika poziomego. We wcześniejszych modelach ster wysokości przestawał reagować w miarę zbliżania się do prędkości dźwięku. Pilot nie miał dość sił, żeby nim poruszać. Ta wada bardzo utrudniała walkę. Model E miał nową część ogonową i wspomaganie hydrauliczne lotek, co zapewniało sterowność nawet przy maksymalnej prędkości. W sierpniu 1952 roku w Alei MiGów pojawiła się kolejna, najbardziej śmiercionośna wersja Sabre'a, F-86F. Wyposażono ją w potężniejszy silnik o ciągu 27 kN. Dzięki temu dwa kluczowe parametry lotu zbliżyły się do standardów MiGa. Prędkość wznoszenia wynosiła 2750 metrów na minutę, a pułap 15 tysięcy metrów. Zmodyfikowano też skrzydło Sabre'a. Usunięto ruchome skrzela na krawędzi natarcia, które miały zapewniać większą stabilność przy małej prędkości. Większość starć toczono przy wielkich prędkościach, więc sloty się zupełnie nie przydawały. Skrzela zastąpiono nieruchomą krawędzią natarcia, poszerzając skrzydło o 15 cm przy kadłubie i 7 cm na końcu. Nowe skrzydło, zwane twardym lub 6.3, zwiększało zwrotność F-86 przy dużych prędkościach. Model F był rewolucją. Bardziej zwrotny od poprzedników, osiągał wyższą prędkość lotu i wznoszenia. Miał parametry lotu podobne do MiGa, czego nam wcześniej brakowało. MiG-15 był wciąż lżejszy i miał lepszą proporcję mocy do masy. Tymczasem F-86 mógł wreszcie toczyć z nim walkę manewrową na wysokości 15 tysięcy metrów. 30 czerwca 1953 roku nowy F-86F o większej zwrotności i mocy umożliwił kapitanowi Ralphowi Parrowi utrzymanie się na ogonie MiGa. Ale pilotujący Honcho nie pozwalał mu wyrównać lotu i puścić serii. Mogłem skierować celownik tuż obok jego samolotu, ale nie w kadłub. Próbując pozbyć się Parra z ogona, pilot MiGa wykonuje kolejny wywrót.
Amerykanin robi pół beczki i nurkuje. Wciąż siedzi na ogonie Honcza.